Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym opowiem Wam o kolejnym mikrofonie Boya, tym razem o modelu PVM-3000M. I jak pamiętacie, już kiedyś miałem okazję testować i opowiedzieć o bardzo podobnym mikrofonie, też Boya, ale o symbolu PVM-1000L, który charakteryzował się dużą ilością szumów własnych. W tym odcinku opowiem Wam o nowym mikrofonie kierunkowym, o zupełnie nowej konstrukcji z nową i co najważniejsze, nieszumiącą elektroniką. Jest to odcinek o mikrofonie Boya PVM-3000M. Na samym początku otwórzmy kartonik, w którym po otwarciu wita nas czarny pokrowiec na mikrofon, w którym po odsunięciu suwaka widzimy gąbkę z mikrofonem w środku oraz odkręcany przedwzmacniacz. Na końcu mikrofonu jest odkręcana zatyczka zabezpieczająca styki, którą przed użyciem odkręcamy i przykręcamy część z przedwzmacniaczem. W okrowcu znalazł się jeszcze pochłaniacz wilgoci. W kartoniku znajdziemy jeszcze elastyczny uchwyt mocujący mikrofon oraz dobrej jakości futerko mikrofonowe, czyli tak zwaną osłonę przeciwpowietrzną. Do zestawu producent dorzuca nam jeszcze zapasowe gumki do kosza oraz gumową podkładkę do przykręcania cold stopki. Na końcu znalazła się instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna. Jest to mikrofon z serii 3000 i występuje on w trzech odmianach. Ten mikrofon, o którym opowiem, to ten z literą M od medium, czyli średniej długości. Poza nim można spotkać jeszcze ten mikrofon w wersji krótszej z literą S oraz dłuższej z literą L. Ciekawostką jest to, że średni mikrofon z serii 3000 jest tej samej długości co najdłuższy mikrofon z serii 1000 z literą L. Aby uruchomić mikrofon, wystarczy, że odkręcimy zabezpieczający kapselek i skręcimy obie części mikrofonu w całość. Sam mikrofon znajduje się tutaj, natomiast druga część to przedwzmacniacz. Do mikrofonu po odkręceniu obudowy możemy włożyć jeden akumulatorek wielkości 2xA lub baterię R6, ale też możemy zasilać mikrofon za pomocą zasilania Phantom z naszej kamery, rejestratora lub miksera. Mikrofon możemy zamontować za pomocą elastycznego kosza mikrofonowego, wkładając go pomiędzy gumki, a całość następnie możemy zamontować na kamerze za pomocą cold stopki, w której też znajduje się gwint fotograficzny 1/4 cala, który ułatwi montowanie np. za pomocą Magic Arma lub bezpośrednio do statywu oświetleniowego. Poza tym możemy odkręcić cold stopkę i przykręcić mikrofon do statywu mikrofonowego za pomocą gwintu 3/8 cala. Ale jest to też mikrofon, którym możemy przeprowadzać różne wywiady, dlatego też możemy trzymać go bezpośrednio w ręce. Sprawdźmy teraz dźwięk z tego mikrofonu w czasie ciszy. I jak słyszymy, szumu jest zdecydowanie mniej i w porównaniu z poprzednim mikrofonem serii 1000 jest spora przepaść, gdyż szumu z tego mikrofonu prawie wręcz nie słychać. Bardzo wiele osób zastanawia się, po co jest właśnie takie futerko na mikrofonie. Jest ono po to właśnie, żeby zniwelować podmuchy wiatru, jeśli taki właśnie wiatr występuje. No i właśnie w tym momencie troszeczkę tutaj wieje. Ja też troszkę podmucham w mikrofon. No jak słyszymy, nic w zasadzie takiego strasznego nie słychać, ale jeśli zdejmę tą osłonę przeciwwiatrową, no to teraz jeśli zacznie nam wiać, ja też oczywiście teraz podmucham chwilę. No i jak się troszeczkę zacznie troszeczkę wiać, no właśnie teraz zaczyna, to od razu słyszymy ten właśnie dźwięk, który właśnie trafia na membranę w mikrofonie. Mimo że w środku i tak jest mała gąbeczka jeszcze, ale i tak. Wewnątrz takiego futerka oczywiście jest gąbeczka, zakładamy najpierw gąbeczkę, a potem na to futerko. Jeśli tak nie założyliśmy, możemy też założyć jedno i drugie naraz, jeśli już mamy gąbeczkę w środku. Oczywiście wiadomo, że gąbeczka troszeczkę razem z tym futerkiem będzie troszeczkę ten dźwięk tłumić i teraz troszeczkę ten dźwięk jest nieco inny, ale jest to lepsze rozwiązanie niż jeśli byśmy mieli nagrywać i mieć zakłócenia z postaci wiatru. Jest to oczywiście mikrofon kierunkowy, tak właśnie sama jego nazwa mówi, czyli taki mikrofon, który zbiera dźwięk dokładnie z jednego kierunku, aczkolwiek powinien. Dlatego też sprawdzimy sobie teraz właśnie, jak ten mikrofon działa kierunkowo. Ja cały czas będę mówił do niego na wprost, no i teraz będę delikatnie go obkręcał, no i sprawdzimy, jak sobie właśnie słychać ten mikrofon. Oczywiście coś tam będzie zawsze słychać, nawet jak się do niego mówi troszkę od tyłu i tak dalej, ale powinien jak najbardziej nam odcinać dźwięk, który jest właśnie poza jakby jego kierunkiem. Mikrofon oczywiście łapie tutaj bezpośrednio z przodu, no i jak teraz będę zbliżał się właśnie do niego, do tego miejsca, to powinno być właśnie coraz głośniej i coraz lepiej. No i tak właśnie słychać ten mikrofon kierunkowy, który właśnie tak mniej więcej działa. Jeszcze raz Wam to pokażę, że teraz cały czas będę mówił. Troszeczkę mój głos się teraz zmienia, słychać jakieś dźwięki pewnie otoczenia, bo tu jest wkoło cała masa innych dźwięków. To jest niestety miasto, nie las w mieście raczej.
No i tak właśnie słychać, teraz jak wróciłem tutaj, no to teraz mnie dobrze, powinno być lepiej na pewno słychać niż jak było skierowane w innym miejscu. Sprawdziłem też test odległości. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz. Sprawdzamy, jak słychać ten mikrofon kierunkowy z odległości 2 metrów. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz. Sprawdzamy, jak słychać ten mikrofon z odległości 1,5 metra. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz. Sprawdzamy, jak ten mikrofon słychać z odległości 1 metra. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz. Sprawdzamy, jak słychać ten mikrofon z odległości już 0,5 metra. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz. Sprawdzamy, jak słychać ten mikrofon z odległości naprawdę już bardzo bliskiej, około 2 cm. No i oczywiście, jak nam im bliżej, no to tym bardziej ten dźwięk jest wypełniony. Więc tak mniej więcej to słychać. No i teraz będę się troszeczkę oddalał. Może ewentualnie podgłośnie troszeczkę, bo nie wiem, czy było nie za cicho ustawione. No i teraz będę troszeczkę się oddalał. No więc teraz mamy już jakieś 0,5 metra. Sprawdzamy, jak słychać ten mikrofon. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz. No i teraz jestem około 1 metra. Sprawdzamy, jak to słychać. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz. Już jest około 1,5 metra. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz. Sprawdzamy, jak słychać ten mikrofon z odległości około 2 metrów. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz. Sprawdzamy, jak słychać ten mikrofon z odległości 2,5 metra. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz. Sprawdzamy, jak słychać ten mikrofon z odległości 3 metrów. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz. Postanowiłem też nagrać kilka efektów dźwiękowych. Jest to mikrofon reporterski i za pomocą nadajnika XLR możemy się uwolnić od przewodu, co nam da większą swobodę podczas przeprowadzania wywiadu. Mikrofon miałem też okazję sprawdzić w konkretnym zastosowaniu praktycznym. W czasie meczu, który transmitowałem na żywo. Mikrofon był zaczepiony i podłączony bezpośrednio na kamerze, która go też zasilała. Na mikrofonie była gąbka oraz futerko, które niwelowało podmuchy wiatru. Ale momentami podmuchy były tak silne, że gąbka z futerkiem co nieco przepuszczała. Ale i tak futro pozwoliło otrzymać bardzo ładny i klarowny dźwięk, bez zakłóceń. W opisie znajdziecie link do transmisji. A na koniec posłuchajmy tego, co udało mi się nagrać za pomocą tego mikrofonu, którego miałem podłączonego bezpośrednio do Pocketa 4K z zasilaniem Phantom. Myślę, że warto podsumować ten odcinek. Przez wiele lat marka Boya niestety przez swoją początkową jakość stała się spostrzegana jako ta najbardziej budżetowa. Ten mikrofon, jak i dwa inne mikrofony Boya z poprzednich odcinków udowadniają, że Boya może odbudować swoją renomę, oferując naprawdę przyzwoitą jakość w nowych produktach, które co najważniejsze nie szumią i mają coraz lepszą jakość dźwięku. Wiadomo, że w tym mikrofonie minimalny szum jest, ale jest on na tak niewielkim poziomie, który otwiera drogę na emisyjność materiału nagranego takim mikrofonem.
Myślę, że ten mikrofon można polecić wszystkim twórcom, w tym youtuberom i gamerom, którzy oczekują naprawdę dobrej jakości dźwięku w swoich filmach, a także dziennikarzom i lokalnym stacjom telewizyjnym. Jeśli chodzi o profesjonalny użytek takiego mikrofonu w kinematografii, no to jeszcze troszeczkę temu mikrofonowi myślę, że daleko. Ogólnie jest bardzo mało mikrofonów, które zdobyły uznanie pośród twórców i dźwiękowców profesjonalnych właśnie przy produkcjach takich kinowych. Ale jeśli oczywiście chcecie, jak najbardziej możecie taki mikrofon umieścić na tyczce, no i oczywiście nagrywać nim dźwięk w swoich filmach. Po usłyszeniu tego testu postanowiłem, że nagram jeszcze raz ten test w pomieszczeniu, lecz bez założonego futerka. Teraz jest założona sama gąbeczka, mikrofon jest dokładnie w tym miejscu tutaj nade mną, w pewnym odstępie. No i teraz właśnie słyszymy ten dźwięk bez futerka. No i zastanawiałem się, bo pierwszy raz spotkałem się z czymś takim, żeby futro tak bardzo tłumiło nam dźwięk. No i się właśnie zastanawiałem, co jest w środku. No i jak zobaczymy, co jest w środku, no to w środku znajdziemy podbicie z jakiegoś stylonu albo satyny. Nie wiem dokładnie, co to za materiał jest, ale jest to właśnie materiał, który powoduje nam te tłumienie. Tak mam wrażenie, że gdyby go nie było, to ten dźwięk byłby troszeczkę inny. W innych futerkach, które miałem okazję widzieć, to nigdy czegoś takiego podbicia nie było. Być może, bo ja chciałem zrobić dobrze, żeby gąbeczka przy zakładaniu i zdejmowaniu się nie psuła. No ale wyszło jak wyszło. Troszeczkę to futerko nam niestety psuje dźwięk. A teraz jeszcze mogę pokazać Wam, jak słychać ten mikrofon właśnie bez gąbeczki zupełnie, bo teraz mamy gąbkę. Oczywiście gąbka też jak najbardziej nam dźwięk nieco tłumie, ale nie aż tak bardzo. Teraz mamy sam mikrofon bez gąbki i bez futerka. No takie rozwiązanie jak najbardziej sprawdziłoby się może przy filmie, może nie tym super ekstra profesjonalnym, gdzie idzie coś do kina, ale jeśli byśmy chcieli nagrywać coś na YouTube'a, no to jak najbardziej myślę, że taki mikrofon byłby w sam raz w tym przypadku. Na koniec myślę, że warto dodać, że po odkręceniu przedniego kapselka wnętrze mikrofonu zdecydowanie się polepszyło od poprzedniego mikrofonu z serii 1000. Więc jeśli zdecydujesz się na zakup mikrofonu z serii PVM-1000, to znacznie lepiej wybrać model z serii 3000. Więc myślę, że będzie to już wszystko w tym odcinku. Dziękuję firmie Fototechnika z Gdańska za udostępnienie mikrofonu do nagrania i mam nadzieję, że zobaczymy się z tym mikrofonem w recenzji po roku. I myślę, że to już będzie wszystko w tym odcinku, więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, no i trzymajcie się cieplutko. Do następnego odcinka.